Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku postaram się połączyć przyjemne z pożytecznym. Co to oznacza? Już opowiadam. Zrobimy sobie małą, no może nie taką małą, pętelkę trochę po Dolinie Dolnej Odry i okolicznych pagórkach, ale będzie to pierwsza dłuższa przejażdżka na nowym rowerze. Dlaczego taki trochę osobny odcinek, skoro sprzętem się nigdy do tej pory nie zajmowałem? Bo przesiadam się po kilkunastu latach jeżdżenia rowerami wszystkoterenowymi na gravela. Tak więc dzisiaj będzie sporo krajobrazów, być może nawet kompletnie nieznanych, a w międzyczasie podzielę się z Wami pierwszymi wrażeniami z jazdy, czymś, co wydawało mi się do tej pory kompletnie nieznanym i obcym czymś. Zapraszam zatem na wspólną wycieczkę. W zeszłym tygodniu trochę go porozjeżdżałem, przejechałem testowo 15, 30 i 50 km, więc oprócz pierwszych doświadczeń pojawiły się również pierwsze zaskoczenia. Pierwsza sprawa to amortyzator, a raczej jego brak. Dosyć długo chodziłem podejrzliwie wokół tego tematu. Oglądałem jakieś nielicznie dostępne gravele z amortyzatorem, patrzyłem na wagę, no bo będzie lżejszy, mówili. No i jest lżejszy. Romet Asper 1 to coś około 11 kg. Specyfikacja podaje, że widelec jest karbonowy, więc nie tylko i lżejszy, ale i tłumi drgania. Tak mówili. No na wyraźnej nierówności, jak mamy jakąś bułę, no to jest po prostu sztywne. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mamy jakieś drobne faktury powierzchni typu tak zwany Polbruk albo współczesna inna kostka, to ten rezonans naprawdę gdzieś się gubi i ogólnie jest to pierwsze duże pozytywne zaskoczenie. Dlatego też na dzisiaj wybrałem trasę, na której będzie można przetestować wszystkie dostępne rodzaje nawierzchni. Wszystkie dostępne oczywiście w tych warunkach atmosferycznych. Jest sucho, trochę powyżej zera, więc powierzchnie nie są oblodzone, a śniegu brak i się na niego nie zanosi. Słońce gdzieś tam próbuje się przebijać przez lekkie mgły, co tworzy całkiem ciekawe scenerie i szczerze mówiąc, to jak na razie bardzo zachęca do zrobienia jakiejś dłuższej pętelki. Ale pytanie oczywiście, ile moje nieprzyzwyczajone do takiej geometrii plecy wytrzymają? No właśnie, druga sprawa, geometria. No przyznam się szczerze, że nieco się tego obawiałem. Do tej pory na wszystkoterenowych rowerach bywało różnie. Raz człowiek mógł się bardziej wyprostować, czasami mniej. Na rowerze typu Holender w Paryżu w ogóle czułem się, jakbym siedział po prostu na krześle i rozglądał się, podziwiając miasto. No i stąd to stopniowe zwiększanie dystansu. Po pierwszych 15 kilometrach czułem się dość dziwnie, ale następnego dnia nie odczuwałem żadnych dolegliwości. 30 kilometrów i to samo. Więc zacząłem przypuszczać, ale tak na własnej skórze przypuszczać, że jest to po prostu kwestia wprawy i jakiegoś rozjeżdżenia. Inna sprawa, że nawet podczas tych pierwszych kilometrów i pierwszych zmiennych powiewach wiatru czuć już różnicę w jeździe pod wiatr. Nie wykręcam zdecydowanie wyższych średnich, ale też kompletnie nie ma tego uczucia mocowania się z wiatrem. Wjeżdżamy na taką trochę grubszą kostkę przy granicznym Staffelde. U nas chyba raczej jest to niespotykany rodzaj nawierzchni. I tutaj też, szczerze mówiąc, ten karbonowy widelec robi robotę. Na pewno nie czuję, żebym jakoś szczególnie szczękał zębami. Dojeżdżamy do Mescherin, a więc jesteśmy już w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Więc tutaj tak testowo zjedziemy sobie na kawałek ścieżki takiej bardziej szuwarowej, a trochę też dlatego, że jest tutaj po prostu fajna wieża widokowa. Wracając jeszcze na chwilę do sprawy pędu. Brak amortyzacji plus lepsze aero, czuć, że ten rower idzie do przodu. A kolejna moja obawa związana była właśnie z napędem. Mniejszy blat z przodu to 34 zęby, a największa koronka kasety to 32 zęby. Więc mamy tu przełożenie nieco ponad 1:1. Czyli mówiąc troszkę prościej, te najniższe biegi to nie będzie takie mielenie młynka, gdzie kręcimy jak szaleni, metry mijają bardzo powoli, ale rower jednak wjeżdża pod górę. Zaraz to zresztą wypróbuję, gdyż z Mescherin wyjedziemy nie w kierunku Garz, ale prosto na Dodrzańskie Górki. Taką trochę mniej uczęszczaną płytową drogą, która notabene jest oznaczona jako wariant odcinek alternatywny trasy Odra-Nysa.
Po drodze w samym Michelin jeszcze jeden, jeszcze grubszy rodzaj kostki. No i to jest chyba granica, gdzie ta kompensacja drgań zaczyna zanikać. 10 km po czymś takim, no nie chciałbym jechać, ale kawałek i do tego z takimi krajobrazami. Dlaczego nie? Płyty betonowe to w dużym cudzysłowie ulubiona nawierzchnia wielu rowerzystów. Prawda, że te tutaj są dość dobrze spasowane, więc jakiegoś strasznego efektu patataj nie ma. No, tam gdzie jest większy uskok, to oczywiście kierownica skacze, ale ogólnie rzecz biorąc jest zaskakująco gładko. Na najniższym możliwym biegu nie ma problemu z wjechaniem tutaj, więc szczerze mówiąc na pewno na większość, jak to się potocznie określa, płaskopolski taki napęd się nadaje, a nawet jak widać na takie pojezierno-odrzańsko-nadmorskie pagórki. No to płynnie przechodzimy do trzeciej sprawy, czyli klamkomanetek. No to jest dla mnie chyba pierwszy wyraźny minus i spore zaskoczenie. Mówiąc potocznie, i biegi i hamulce w tym samym miejscu, dziwne, no dobra, ale o ile zrzucanie łańcucha na niższą zębatkę, czyli wyższy bieg z tyłu i niższy z przodu, jest takie, powiedziałbym, manualnie intuicyjne i akurat w tej półce cenowej chodzi to tutaj leciutko, to wrzucanie na wyższą zębatkę, czyli jakby to powiedzieć wyginanie całej klamki hamulca, wprawiło mnie to w zdumienie. To jest coś, do czego chyba trzeba się po prostu przyzwyczaić, tak samo jak do faktu, że w takim najbardziej górnym chwycie hamulca, jakby to powiedzieć, nie mamy pod ręką. Na rowerach wszystko terenowych, ręka jest na gripie, wszystko tuż pod palcami, a tutaj w cudzysłowie możemy się ułożyć na milion różnych sposobów, ale wtedy musimy sięgać po ten hamulec. Oczywiście to wszystko potocznie określając. Z tego oczywiście też płynie ogromna korzyść. Podczas takich naprawdę długich tras, to co mi zaczynało dość szybko dokuczać, to ręce, a dokładnie mówiąc dłonie i nadgarstki, bowiem możliwości zmiany chwytu były ograniczone. No i to bardzo mocno dokuczało. Na baranku mam nadzieję, że to wszystko jednak pójdzie w dobrą stronę. Nie są to na pewno przeszkody, które nie pozwalałyby na podziwianie krajobrazów. Ta okolica wydaje się być jednym z najbardziej zaskakujących rejonów nadodrzańskich. Za pierwszym 50-metrowym pagórkiem nie wita nas żadne wypłaszczenie, ale napotykamy na całą serię górek i w ten sposób suma podjazdów na całej dzisiejszej pętelce to prawie 600 metrów. No tego nie sposób nazwać płaskimi krainami. Zjazd do Gisow to bardzo kiepski asfalt, a i w samej miejscowości gdzieniegdzie przeziera stuletni bruk. Za miejscowością mamy z kolei lokalną specjalność, czyli drogę nazwijmy to umownie polną, ale z takich długich jakby płyt, ale za to bardzo dobrze spasowanych. Ale za chwilę, niestety, kolejna niespodzianka. Klasyczny, stuletni albo i starszy bruk. No tutaj powiem szczerze, żadne karbony nie są w stanie pomóc. Jedzie się potem fatalnie, dobrze, że krótko i w dół. Za to na dole miła krajobrazowa kolejna niespodzianka. Przysiłek Salvej Mille z brukiem, ze strumieniem, na którym kiedyś stał młyn i to wszystko wygląda bardzo harmonijnie. Te parę metrów jest idealnym pretekstem, żeby po prostu troszkę popchać rower aż do mostku na podoku. No dobra, ale słowo gravel oznacza shooter. Co ze śmiganiem po romantycznych bezdrożach, łąkach, mgłą spowitych itd., itd. Ogólnie to określenie, które jakiś czas temu zagościło w internecie, czyli szutry premium, w przypadku graveli nabiera głębszego wyrazu. Ma być szutrowo, polnie, leśnie itd., ale tak, żeby nie było za bardzo nierówno. Czyli gdzieś nad jeziorem Dąbie, na szutrach wokół Zalewu Szczecińskiego powinno być bardzo dobrze. Jeszcze nie wiem, nie próbowałem, ale na jakiejś losowej drodze, jak tutaj, w przypadku rzeczywiście drogi od Przysiłka Salvej Mille do Tantow, no to już tak nie do końca.
I tutaj chyba też sporą rolę gra, czy jesteśmy na jakichś naprawdę równinach, gdzie zbity piach, glina, żwir układają się w taką, przepraszam za określenie, lekkostrawną nawierzchnię, ale na pojezierzach, czy nawet podgórskich terenach, tam gdzie trochę tego kamyczka w glebie jest, a po lasach zdarzy się, a to kamień narzutowy, a to skałka, no to tutaj te różnice jednak będzie czuć. A, jeszcze jedno. Na głębsze błoto, jak dla mnie, to tylko MTB. Nie sfilmowałem tego błota, no bo musiałem właśnie mocno trzymać kierownicę. Tutaj w standardzie mam trochę grubsze oponki niż w swoim poprzednim Rock Machine, ale i tak po kałużach mam wrażenie, że bardziej mnie nosi. Ale w moim przypadku takie bardziej jeżdżenie MTB ogranicza się do kilku przejazdów po Puszczy Bukowej w ciągu roku. Więc jeżeli bardziej potraktuję gravela jako półszosę, a nie niby szutrowca i przełożę tu jakieś chudsze opony, no to tej części moich wywodów o nawierzchniach nie mogę traktować w kategoriach rozczarowania czy jakiegoś szczególnego minusa. Tym bardziej, że jesteśmy za połową dystansu, a do tego wszystkie urozmaicenia są już za nami. Urozmaicenia w sensie nawierzchniowo-spowolnieniowym i od teraz już tylko asfalt i asfalt, więc kilometry powinny się już same robić. A przepraszam, jeszcze w samym Tantow jest odrobina najprawdziwszego polbruku, ale tak jak już opowiadałem, bardzo dobrze się po tym jedzie. Za Tantow oczywiście już tylko asfalt i mglisto-słoneczne krajobrazy. Z jednej strony zaczynają wyglądać coraz bardziej ciekawie, a z drugiej strony pojawia się w głowie myśl, czy ta mgła nie zgęstnieje pod tak zwany wieczór. Tak zwany, no bo to okolice 16 o tej porze roku. No i okazuje się, że przeczucie było jak najbardziej słuszne. A teraz mogę się już przyznać, że nawet pojawiła się w mojej głowie myśl, żeby zawrócić z Tantow najkrótszą drogą na Rosówek. Ale chyba te mgły z zachodzącym słońcem za bardzo mnie zauroczyły. Dojeżdżając do Pękun już nie ma za bardzo co filmować. Sam zamek w Pękun, natomiast w tej scenerii prezentuje się bardzo interesująco. Obecną sytuację można podsumować, czy też raczej streścić klasycznym ciemno, zimno i do domu daleko. Ale są też i pozytywne wieści. Dziurawa, kostkowa droga rowerowa z Pękun w kierunku Kraków została zastąpiona nowiutkim asfaltem, więc jest to kolejna część CPO, po której się jedzie wprost wybornie. No właśnie, CPO. Mój pierwotny plan na dzisiaj zakładał pokazanie też, jak wyśmienicie się jedzie po szutrze premium, jakim jest trasa po śladzie kolejki Kaseków Pękun-Oder na odcinku leśnym pod Ladentin. No cóż mogę powiedzieć, biorąc pod uwagę, że w ciemnościach GoPro sobie nie radzi totalnie ze stabilizacją, może te kilka mrocznych kadrów dobrze oddaje współpracę tej części drogi z gravelem. Natomiast nie mogę pokazać tej drogi zbyt wiele. Jeżeli chcielibyście się przyjrzeć jej dokładniej, to w opisie znajdziecie link do filmu z 2024 roku, gdzie ten odcinek pokazałem dość detalicznie, a jedyny szczegół na CPO, którym się różni ona od tamtego czasu, to wspomniany nowy asfalt pod Pękun. No dobra, pozwólcie, że teraz już skupię się na jeździe w coraz większych ciemnościach. Finalnie pętla wyszła 85 km, więc zapraszam również do zerknięcia na komód, link w opisie. A ja bardzo dziękuję za obejrzenie tej wycieczki w całości. Jeżeli temat przesiadki na gravela Wam się spodobał, to zostawcie proszę łapkę w górę i zapraszam na wiele innych tras w przyszłości. Zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a ja żegnam się. Do następnego razu.